Cześć, tu wujek. Witam was w dniu 41 naszej wyprawy. Zatem mamy jeszcze ponad tydzień jeżdżenia z haczykiem, a dziś, jak widzicie po mapie, ruszamy drogą asfaltową, nie żadnym promem, w kierunku Szkodru w Albanii. Zamierzamy wydostać się też z Albanii i pojechać do Czarnogóry, czyli Montenegro. Ale co, najpierw jedziemy do sklepu, zaopatrzymy się w wodę i jakieś napoje na drogę i będziemy dopiero jechać dalej. A droga do sklepu wyglądała tak. Wstaliśmy z rana dzisiaj wyjątkowo wcześnie. Tu są kastraci. Jesteśmy wyjątkowo wcześnie, bo o godzinie 7:30 było śniadanie, czyli jest teraz 8. Żywi jak nie my. I idziemy po wodę i się zbieramy w drogę. Zobaczymy, czy sklep. Zatem mamy wszystko, co trzeba i możemy ruszać dalej. You can see them shine, two banks reaching out like it changed their minds. A beautiful bridge. A właśnie, jeszcze jedna ważna sprawa. Za tydzień, właściwie w sobotę, lecę już na zlot. Lecimy do Kornwali z kumplami na motocyklach. W związku z czym prawdopodobnie nie wyrobię się z kolejnym odcinkiem filmu na kolejny weekend, za co serdecznie przepraszam. Ale być może, kto wie, jeśli zrobię go trochę na kolanie, to być może będzie gotowy. Zatem spróbuję, ale nie obiecuję. Wracając zaś do tego, co się dzieje na filmie, to co widzicie tam na dole jest to jezioro Koman, które właśnie objeżdżamy motocyklami. Nie zdecydowaliśmy się płynąć po nim promem, no bo w końcu jesteśmy na wyprawie motocyklowej. A tak poza tym, to chciałem wam opowiedzieć jedną ciekawą rzecz, która się działa w nocy, a mianowicie... Słuchajcie, mieliśmy pokoje, każdy osobny pokój z klimatyzacją, no i w środku nocy każdemu z nas ta klimatyzacja wysiadła, przestało to działać, było piekielnie gorąco, no i myśleliśmy, że właściciele zwyczajnie tną w kulki i pod pretekstem zaników energii wyłączają sobie klimatyzację i prąd i oszczędzają dzięki. No cóż, posądzaliśmy ich nie wiadomo o co, a prawda jednak okazała się zupełnie inna, ale o tym już za chwileczkę. Ale zanim jednak dowiemy się o co kaman, to podelektujmy się trochę tymi widokami, bo są raczej z cyklu tych ładniejszych. Like the way they went without making a sound, taking every journey and giving it ground. From one hungry bank to the other shore, they teach the world to meet and come back for more. No i ta droga z tymi widokami tutaj tak się wiła i cały czas było pięknie i trwało to długie kilometry. Do samego Szkodru było chyba ze 130 kilometrów, 3 godziny jazdy i wszystko prawie w takich okolicznościach przyrody. So high, beautiful bridges make the river look kind. Beautiful bridges over the tide. Beautiful bridges keeping us side by side. No i w końcu przyszła pora opowiedzieć wam, o co chodziło z tym prądem. Domyślacie się już? A no właśnie, słuchajcie, tu wszędzie koło drogi były słupy energetyczne. A widzicie, co tu się dzieje? Pożary. No więc wczoraj wieczorem i w nocy wszystko tu się jarało, no i się zjarało.
No właśnie, o te słupy. Jeszcze teraz tego nie widzieliśmy, widzieliśmy tylko efekty pożaru. Ale za chwileczkę zobaczymy załogi pracujące nad rozwijaniem nowych kabli. Above the olive step, No trochę roboty im się tu narobiło, przyznam. go paths cut the slope like old scars in the dust. I read the land by stone, by time, by broken wall. A my świnie oskarżaliśmy biednych właścicieli hotelu. No ale cóż, tak po prawdzie, to znając okolicznych mieszkańców, ta hipoteza też była całkiem prawdopodobna. No ale jednak nie. It sings your name through the pines. Take me higher. Over stone and fire. No tak, ale mniejsza już z prądem, bo my powoli zaczynamy oddalać się od naszego jeziora. Za chwilę zaczniemy też zjeżdżać nieco z gór w stronę płaskiego, ale zanim to nastąpi, będziemy chcieli jeszcze gdzieś zatrzymać się na jakąś kawę. Bo pomimo pięknych krajobrazów jest tu upiornie gorąco, a wtedy jak się tak jedzie w takim upale, to zazwyczaj chce się spać. Take me higher. Tak na marginesie, jak widzicie, asfalt jest tu całkiem dobry, ale czasami jednak nie. Tymczasem moi koledzy usilnie chcieli zostać w górach, ale na szczęście ich pilnowałem i dotarliśmy po chwili do cywilizacji, gdzie spożyliśmy ulubiony napój moich kolegów, bo ja w sumie rzuciłem picie kawy. Nie, że nie lubię, ale czasem wywołuje określone skutki zdrowotne. O, patrzcie, kura, nawet dwie. Ciekawe. Down in the gorge, the river bites and shines. A jeśli są jacyś widzowie na tym kanale, którzy nie wiedzą, o co chodzi z kurą i osłem, to obejrzyjcie sobie film CK Dezerterzy, bo to wstyd nie wiedzieć, o co chodzi. Take me higher. Over stone and A na wypadek, gdybyście chcieli mi powiedzieć, że to nie jest dobry film, lepiej nie piszcie. Lepiej nie. I leave my feet in dust and borrow the line between the crest and cloud. A ja przed chwilą wspominałem, że będziemy zjeżdżać już z gór, no więc właściwie to zjechaliśmy. Jesteśmy już na płaskich nadmorskich terenach i teraz kierujemy się prosto w stronę Czarnogóry. Take me higher. Over stone and fire. A pomimo, że jechaliśmy już niby po płaskim i nudnym terenie, to zobaczcie, jakie mieliśmy tu krajobrazy wszędzie dookoła. Niestety ruch się powoli zagęszczał i robiło się coraz bardziej duszno. Jakby człowiek wjechał do ogniska. Ciekawe dlaczego. Birds, take me higher. No właśnie, teraz na mapie dokładnie widzicie, gdzie byliśmy. Musieliśmy objechać to jezioro i dalej za Szkodrem kierowaliśmy się na Podgoricę. Ale najpierw co? Postój techniczny na stacji. Pierwsza stacja, która ma jakikolwiek... Pierwsza stacja, która ma jakikolwiek sensowny rozmiar. I oczywiście nic tam nie działa, to tylko tak wygląda, że coś tam jest. Gówno na kiju. No cóż, a był plan kupić jakieś napoje znowu i coś przekąsić, bo ten upał naprawdę powoduje, że robiliśmy się senni. No i właśnie tu nastąpiła taka ciekawostka, ale o tym za chwilę, bo popodziwiajmy piękno albańskiej architektury. Takie późne rokokoko, bardzo piękne, bardzo. No ale nieważne. Miałem mówić o tym, co tutaj się za ciekawostka wydarzyła, mianowicie taka, pojechaliśmy na następną stację, tam były napoje, było jakieś żarcie, więc ja wszystko kupiłem, zimne napoje, zimne żarcie wrzuciłem na motocykl, a chłopaki stwierdzili, nie, jednak pojedziemy gdzieś do kawiarenki. Nie powiem, żebym był szczęśliwy z tego powodu, więc ruszyłem dalej. Spotkaliśmy się na granicy
zawodnicy z Polski, proszę bardzo. A skąd jesteście w ogóle? Okolice Nowego Targu. Nowego Targu. No i fajnie. No i jedziemy razem do Czarnogóry, wjeżdżamy. Potem oczywiście każdy w swoją stronę. No to na razie, trzymajcie się. Pozdrowienia. No. No właśnie, takie niespodziewane spotkanie na granicy z Czarnogórą, do której ja się przedostałem. Ten przede mną to jakiś Niemiec, który chyba nie wiedział, że tu nie wolno jeździć bez kasku. No nieważne, tak czy inaczej, wjechałem do Czarnogóry, a chłopaki wciąż siedzą w kawiarence, jedzą lunch i popijają kawę. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby im powiedzieli o tym, że mają takie plany wcześniej, bo ja kupiłem, jak powiedziałem, zimne napoje, wrzuciłem je na motor, a potem chłopaki zaparkowali przed kafeją, w związku z czym wszystko, co kupiłem, zrobiłoby się zaraz potwornie gorące i nie miałoby to sensu. Więc mówię, słuchajcie, jak wy chcecie siedzieć, to siedźcie, ja jadę dalej, gdzieś na was zaczekam. Pojawił się tylko jeden drobny problem. A mianowicie nie było absolutnie gdzie się zatrzymać i zaczekać. Nie było po drodze żadnego CPN-u z dachem, a wszędzie tu była patelnia, piekielnie gorąco, śmierdziało wszędzie spalenizną, bo wszędzie pożary. No i tak to wyglądało. No więc toczyłem się powoli w kierunku punktu docelowego, który miałem wbite na mapie, no i pomyślałem, że ewentualnie tam się spotkamy. Jednak wcześniej przyszło mi podziwiać to urocze miejsce. Zawsze mnie urzeka, kiedy okoliczni mieszkańcy tak dbają i pielęgnują miejsce, w którym żyją. Fantastycznie. A tymczasem spójrzcie tu. Pamiętacie ten budynek? No więc właśnie, Paweł z Łukaszem właśnie ruszyli z lunchu i jadą w tym samym kierunku co ja. Z tym, że ugrzęźli na albańskiej granicy, a ja byłem w kanionie. Już spory kawał za Podgoricą. I patrzcie, jak tu jest pięknie. Naprawdę pięknie i serio rozglądałem się za tym, gdzie tu się da zatrzymać, ale wszędzie była patelnia i brak cienia. Rozważałem, żeby stanąć tu na CPN-ie, ale potem pomyślałem, do celu mostu nad kanionem zostało mi jakieś z 10 kilometrów, pojadę tam i tam na nich zaczekam. Lepiej poczekać w górach niż na jakimś syfiastym CPN-ie. Pojawił się jednak kolejny drobny problemik, ale o tym już za chwileczkę. Što grli stijene stare. Crna Gora, crna moja, ljepota ti dušu para. Svaki kamen, svaka stara. Widzicie, co tu się dzieje wszędzie na horyzoncie? Widzicie te kłęby dymu wszędzie? A no właśnie. Crna Gora, crna moja, u srcu si mom ti sama. Nigdje nema takvog mira, takvog sjaja. Zatrzymałem się w takim miejscu wspaniałe, oprócz tego, że opony wypieprzą, ale ogólnie to wspaniałe. Natomiast myślałem, że tu zaczekam sobie spokojnie w pięknej atmosferze, w górkach na chłopaków, ale tu się wszystko jara dookoła, więc to jest całkowicie bez sensu. Chyba jadę na park Durmitor i zobaczymy, wyjadę gdzieś, gdzie się nie jara, gdzie jest czyste powietrze. To na razie. Tymczasem moi przyjaciele w końcu przedarli się do Czarnogóry i powoli podążają moim tropem. Niestety, tak jak powiedziałem, wszędzie tu się jarało i w kanionie, w którym byłem, ten dym się zbierał po prostu. No i powiem wam szczerze, było tak zadymione, że aż ciężko się oddychało, tak jakby człowiek jechał przez ognisko. A mi zaczynało rozsadzać czaszkę. Serio, bolała mnie tak mocno głowa od tego dymu, że musiałem wciągnąć jakieś ibuprofeny i jedyne, o czym myślałem,
to wydostać się gdzieś na północ w kierunku dormitoru. Szczerze, to chciałem być po prostu w jakimś miejscu, gdzie nie ma już takiej ilości dymu. takvog mira, takvog sjaja. Aczkolwiek wciąż obczajałem każdy parking. No z tym, że tak, zadaszenia nie ma, dymu wciąż pełno. Mówię nie, jadę dalej. Vjetar Przy czym trzeba uczciwie powiedzieć, że było to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich byliśmy. čujem Naprawdę przecudowny kanion. pjesmu o slobodi. Nema blaga niti carstva što bi te zamijenilo. Moja zemlja ponosna. No i w końcu zatrzymałem się, bo widzę zatoczka. Mówię, może tam się da usiąść, no ale niestety nie. Zatem co, pamiątkowa fota, panoramiczna, no bo inaczej nic nie było widać. No bo niestety kanion był tak głęboki, że nawet stawanie na palcach i trzymanie aparatu w górze niewiele tu pomagało. Źle. Wszędzie pożary, masakra jedna wielka, nie wiem czy to będzie słychać, mam nadzieję. Widzicie jak to wygląda w tym kanale. Ale dobra, nieważne, ja nie o tym, jadę dalej, chcę wyjechać z obszaru, gdzie są pożary, żeby było trochę więcej powietrza, bo tu aż ciężko się oddycha, jakbym stał koło ogniska, także rura, jadę w tę stronę i dalej. A poza tym jest tu pięknie. No tak, było rzeczywiście pięknie, a co lepsze, za chwilę te dymy też się rozwiały i wyjechałem na przestrzeń wolną od zadymienia. Nie widać tego aż tak dobrze, ale przede mną powietrze czyste, a za mną wszystko zbierało się nad tym kanionem. No więc tak, było tam raczej mało tlenu, a tu jest czyściutkie powietrze. Fantastycznie. Zatem może co, może tu by zaczekać? Restauracja, w której nie siedzą ludzie? Słaby pomysł. Jedziemy dalej. A może by tak pozwiedzać klasztor? Głupi pomysł. Ale czekajcie. Trzeba coś tu obczaić. Patrzcie na tą furę. Niezła, co? Ale tak poważnie, to myślałem, że tuż za nią jest jakaś restauracja z ludźmi, ale nie, to jednak była zwykła buda. No więc co? Tym oto sposobem jechałem dalej. Mijały kilometry za kilometrami. Pokażę wam coś. Górki, pięknie, prawda? Super widoczki, droga rewelacyjna, patrzcie tam. A tu, no wszędzie śmieci. Kurde no. Ja nie wiem, co z tymi ludźmi jest nie tak. Tu śmieci wszędzie w takich miejscach. Dramat. Ja wiem, w Anglii tego też pełno, ale przynajmniej w okolicach Coventry to nie ma aż tak bardzo czego żałować, a nie, że takie góry. I jedziemy dalej. No tak, nie mogłoby być odcinka bez tradycyjnego marudzenia o rozrzucanych śmieciach. No co poradzę, nie trawię śmieciarstwa i już. Tymczasem moi koledzy dotarli nie do wysypiska śmieci, w okolice Podgoricy. I pomimo, że się nie spieszę i staję co chwilę, to i tak dystans między nami jest całkiem spory. A do tego wygląda, że jadą inną drogą, jakby główną. Trzeba za nim jechać. Chłopaki postanowili więc podążać tropem śmigłowców gaszących pożary. To wygląda na górę deszczową? Nie może być. Ale jaja. Nie widziałem takiej już dawno. Kto wie, ciekawe. Pięknie tu jest, chciałem tylko powiedzieć, asfalt Montenegro rządzi. Na głównych drogach jest wypasiony, super rewelacyjny. Na bocznych, tak jak teraz jestem, jest gorszy, ale i tak znacząco lepszy niż w Albanii. Ale tak, potwierdzę to. Drogi w Czarnogórze i asfalt wypas. Co to za chmura? Te kolory. No ja pierdzielę. Niesamowite, naprawdę. Tak jest, ten widok, te chmury i te kolory robiły niezłe wrażenie.
postanowiłem nawet zatrzymać się i trochę lepiej to sfilmować. Po cichu liczyłem też, że może mnie chłopaki dogonią, no ale niestety byli daleko z tyłu, a ta chmura wyglądała jakby no miało zaraz porządnie dupnąć. Ale chyba się komuś zjarała Habibka, ale nie wiem. No nieważne, może się nie zjarała, ale się bawi. tires grown. No i tak tu sobie jechałem przy tych chmurach i mówię, no cholera, tu się na pewno zatrzymywać nie będę, trzeba trochę z tego miejsca odjechać. Przyczepę kempingową komuś? Nie, to jadę dalej. Road ain't kind. Czyli tu jest taka pogoda, że po prawej tak, a przede mną słoneczko i zobaczymy, do czego dojedziemy ostatecznie. Where do you lead? Through the rain, through the speed. Moi koledzy natomiast dopiero wyjechali z Podgoricy i właśnie wjeżdżali do kanionu rzeki Moraka. In the dark, in the rain. A pamiętacie ten CPN po prawej? Trochę bym się na nim naczekał. Z plusów natomiast nie spalił się i nie wybuchł. No bo w sumie co? No mógł. Widzicie tam płomienie u góry? The radio static fights the air. I hum my own tune. Pretend I don't care. No tak, w tym kanionie było zdecydowanie wesoło, zatem wróćmy do mojej sytuacji. A moja była taka, że wyglądało jakby za chwilę miał dupnąć deszcz. Co w sumie może by i nie było złe ze względu na te pożary, ale no nie byłbym z tego powodu szczęśliwy. Maczuga Herkulesa pyta. Ojców. We keep driving. Zjeżdżą w stronę tamtych, prawda, pięknych chmurek. I to jest trochę niepokojące. Where do you lead? Jadę jeszcze w stronę tej chmury deszczowej, ale za chwileczkę już odbiję z niej na północ. Tam jest pięknie, kolorowo, różowo. Ta, z pewnością. Chciałbyś, chłopie, chciałbyś. In the rain. Ale może jednak? Kto wie? Tymczasem Paweł z Łukaszem jechali na dobre przez kanion rzeki Moraka, nad którym zatrzymali się na punkcie docelowym, na który też miałem zamiar pojechać. Taki oto wiszący mostek. Idziesz jeszcze, czy spadłeś już, bo nic nie widać? Nie wierzę, że dasz radę przejechać na drugą stronę. In the rearview haze. Łukasz jednak akurat nie miał piwa, w związku z czym nie mógł powiedzieć: ta, potrzymaj mi piwo. W związku z czym no nie przejechał. Trudno się mówi. Natomiast widać tu u nich jedną rzecz, że trochę im te dymy już rozgoniło, bo zaczęło delikatnie kropić. Lepiej by było, żebyś pojechał pierwszy. Znaczy wiesz co, bo byłbyś na filmie, a tak po prostu nagrywam trochę. A tak coś by się działo, a nie jak w polskim filmie. Ty nie. Jednakowoż Łukasz nie pojechał przodem, a ja tymczasem zmierzałem w kierunku tej cudownej kolorystyki. Coś tu już spadło, dobrze. Nie zginę w pożarze. 12 km, co będę. No tak, bo uknąłem właśnie sekretny plan. Za 12 km będzie CPN, na którym muszę zatankować, więc dojadę do niego, tam sobie stanę, przeczekam deszcz, jeśli będzie, i poczekam na Jest chłopaków. zimno, po raz pierwszy od dawien dawna jest mi autentycznie zimno. Zaraz będę musiał coś ubrać. Ale póki co postanowiłem być twardy, a nie miętki. 7 kilometrów. Trochę mnie to dało na szczyt, ale nie jestem mokrym, zobaczcie, jadę w dżinsach i tak dalej, więc wszystko spoko. Ale tam na bank rąbię jak cholera. O, mińmy to, la 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 la. Są życać troszeczkę delikatnie, ale nie jestem mokry. No i super, pada jak głupie, a ja muszę tam dojechać.
Dosłownie 2 kilometry. Kurde. Co za gówno. No nic. Jest wesoło. Fajno jest. Nie chce mi się już zakładać przeciwdeszczówek, bez sensu. Deszcz pada. Co to za pogoda? No ale tak, mam dosłownie parę zakrętów przed sobą. No więc trzymałem się swojego planu, dojechać do CPN-u. Nie wiedziałem tylko, że będzie to mikro CPN bez dachu. Z malutkim zadaszeniem. Co za syf. No nic, postanowiłem tu przeczekać deszcz, filmując jednocześnie timelapsa. Niestety, co tylko ustawiłem kamerę, to ktoś właził mi w kadr. Dlatego tak się ruszałem jak debil. Ale to nic. Misja zakończyła się sukcesem. Natomiast Paweł z Łukaszem? Póki co, deszcz praktycznie ominęli. No co za chamstwo. Parafrazując takie znane powiedzonko, mądry to jednak szczęścia nie ma. Ale w końcu dotarli do tego samego punktu, gdzie zło się powoli rozprzestrzenia. O tak, to będzie dobre. Tak, piękne ujęcie. Ale jak widzicie, wciąż mają suchy asfalt. Puddles grow like sea. Ja w sumie już też, a teraz jadę w kierunku domku, który wynająłem czekając na CPN-ie. Bo na booking.com znalazłem całą chatę do wynajęcia, gdzieś tu nieopodal w górach, więc właśnie tam wjeżdżam, zrzucę klamoty, zjadę na dół, bo na dole widziałem jest restauracja, zjem sobie obiad czy tam kolację i poczekam tu na chłopaków. Problem tylko w tym, że nie mogłem tej chaty znaleźć. Okazało się, że zjazd do niej właśnie minąłem, ale to nic, bo przy okazji poznałem trochę tą dosyć stromą drogę. A ta wiedza przyda mi się nieco później. Ale póki co jeszcze o tym nie wiedziałem. No więc dobra, wracam sobie kawałek w dół. Tutaj po prawej zaraz za zakrętem będzie zjazd do tej chaty. No więc zjeżdżam, patrzę, rzeczywiście to jest ta chata, która jest na bookingu, wszystko się zgadza. Super. No to dokładnie to. Chata z niebieskim dachem, właściciele wprawdzie nie odpowiadają na razie, patrzę, o ale stoi samochód, pewnie już przygotowują chatę, wszystko super. No niestety nie. No i jestem. I to mamy tą chatę. Dobra. Zaraz się tu dogadam, co i jak. A załatwiam temat. No to nara. No niestety, ale sytuacja była taka. Samochód owszem stał, ale w chacie nie było nikogo. Nikt nie odpowiadał na telefony, na moje e-maile. W związku z czym postanowiłem, dobra, zjadę w dół. Na dole była restauracja, zjem tam sobie coś i tam poczekam na chłopaków. Może w międzyczasie właściciele mi odpowiedzą. W ogóle to był jakiś region mocno turystyczny, wszędzie jakieś domki i tak dalej, więc sobie myślałem, luzik. No więc co, jestem przy restauracji, zjem tu i będzie git. A Pawłowi i Łukaszowi zostało może już z 10 km do zrobienia. Przy czym zobaczcie, wszędzie mają sucho. No skurczybyki. Let's rainfall. Can't you see? You're drowning the world. No ja jestem w pożarciu. Zjedliśmy tutaj i jadę do góry. A czemu powiedziałem zjedliśmy? No bo Paweł z Łukaszem też już to dotarli i jedziemy wszyscy razem do chaty. Co się okazało, jak dojechaliśmy do chaty, to byli tam jacyś ludzie, którzy też tą chatę wynajęli. Więc po prostu okazało się, że to są jakieś jaja. W końcu jednak na nasze telefony ktoś odebrał, okazało się, że to jakiś inny człowiek i trafiliśmy w inne miejsce. No i mamy taką sytuację, że teraz jesteśmy w knajpie na szczycie góry prawie i pokonaliśmy wiele przeciwnosów Czarnogóry, pokonaliśmy wiele przeciwności losów, żeby się tu dostać. I po prostu się okazało, że tą chatę ktoś inny zabukował na koleś i mówi, no kurde, ale ja tu mieszkam z rodziną. I co teraz zrobić? No, my to co, o co chodzi? No i tak po Nicy do Kłębka doszliśmy, że tu jest właściwie cały taki kompleks willi na wynajem i chyba po prostu się zgadali ludzie we wsi, taki sobie mają tutaj jakiś system. No, ale teraz właśnie się okazało, że nic tu nie ma wolnego poza jedną chatą, na którą musimy czekać chyba na jakieś tam czyszczenie.
Trzeba skancelować było booking i poza bookingiem na lewiznę elegancko, bez prowizji, żeby coś mieli. Albo i nie, ale już mamy śliwowicę. Śliwowicę, którą już wypiłem, więc nigdzie nie pojadę. Oni mają piwo i też nigdzie nie pojadą. Pojedziemy do garażu. No, jest ponoć garaż, ale zawsze możemy tu spać na podłodze i też będzie dobrze. Albo tam jest pole namiotowe. A chłopaki wyglądają, jakby im dym dzisiaj zaszkodził z ogniska. Nie, wszystko dobrze. Mi trochę zaszkodził. Najsłabszy akcent dzisiejszego dnia to granice. Granica. Oczekiwanie w pełnym słońcu, na włączonych silnikach i... A mi poszło szybko. No widzicie, tak to jest. Dobra, nic, bo ziewam, mi się nie chce o tym mówić. Później coś dopowiemy. Ale później też mi się nie chciało dopowiadać, w związku z czym pora pożegnać was tą oto balladą. Na razie, cześć!